Cześć kochane wodniki, wodniki słoneczne i ascendentalne. Witam Was w odczycie na wrzesień 2024 roku. I co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że dobrze mija Wam sierpień, dobrze minął Wam sierpień. Wrzesień zapowiada się dość ciekawie. Możecie odczuć pewną ulgę, ponieważ Pluton 1 września wejdzie znów do Koziorożca. On od stycznia jest u Was w pierwszym domu. Może to być ciężki tranzyt, szczególnie ten początek, jak Pluton przechodził do Wodnika, ale on teraz jeszcze się cofa do Koziorożca na 2,5 miesiąca od 1 września i tutaj mamy głębokie transformacje, jeśli chodzi o Waszą duchowość, może taka analiza Waszego podejścia do duchowości, tego, co jest ukryte. Warto się zastanowić, co działo się tak naprawdę u Was przez ostatnie 15 lat, przed styczniem tego roku, jeśli chodzi o Wasze podejście do właśnie duchowości, do Waszej podświadomości, do leczenia Waszych traum również, czy do bycia w odosobnieniu. Czy na przykład jest u Was taki strach, bycie w odosobnieniu, albo sprawia Wam to trudność, żeby być bez ludzi wokół siebie. Myślę, że ten moment, tak naprawdę, kiedy ten Pluton w retrogradacji wejdzie do Koziorożca, da Wam chwilę wytchnienia. Później, już pod koniec listopada, Pluton znów wejdzie do Wodnika i tam zostanie przez 20 lat, więc te transformacje plutoniczne będą się zadziewać w Waszym pierwszym domu. Korzystajcie z tej retrogradacji, z tego czasu introspekcji, retrospekcji również, póki możecie, żeby zamknąć już ten etap podświadomości i wtedy już zmieniać siebie jak poczwarka motyla. Ok, ale zanim jeszcze w ogóle wrzesień, to 29 sierpnia mamy wejście Wenus do Wagi, to jest Wasz 9 dom. Trochę się będzie u Was dziać w tym 9 domu, w tym miesiącu, bo tak, mamy wejście Wenus. Wenus bardzo lubi być w Wadze. Wenus włada Wagą i Bykiem, także to jest super tranzyt. Jeśli planujecie dalsze podróże, jeśli planujecie jakąś wyższą edukację, kolejne kursy, szkołę podyplomową, to jest świetny czas na to. Jeśli planujecie rozwijać się duchowo lub to jest związane z Waszą filozofią życiową, może jakiś wyjazd do ashranu, pobyt w zakonie. Ja byłam w takim zakonie buddyjskim, jak byłam w Japonii i to jest takie miejsce odosobnienia, medytacji. Myślę, że to jest w ogóle super moment, jeśli chcielibyście czegoś takiego spróbować. Może Wam przynieść dużo benefitów. Więc warto wykorzystać ten czas. Również jeśli planujecie nawiązywać jakieś międzynarodowe kontakty. To jest świetny moment na to. Otwieranie się na to, co jest poza granicami. Dalekie podróże jak najbardziej od 29 sierpnia. Super czas. Następnie, co mamy? Już omówiłam Plutona, który wejdzie do Waszego domu podświadomości 1 września, a 2 września mamy nów w Pannie. U Was to jest dom 8, to są nowe początki, jeśli chodzi o finanse wspólne. Dobry czas, żeby przemyśleć, zastanowić się nad Waszymi zobowiązaniami materialnymi, jakie macie, nad tym, co posiadacie z innymi ludźmi również, nad tym, co odziedziczyliście, co odziedziczacie. I to nie chodzi tylko o takie zasoby materialne, o posiadłość, o spadek, ale również to, co dziedziczymy od innych mentalnie. Jakie tabu odziedziczyliśmy po rodzicach, dziadkach. Dobrze jest się nad tym zastanowić i nad tym popracować. Ten nów Pannie, on będzie Wam sprzyjać, jeśli chcecie rozpocząć coś nowego, jeśli chcecie pójść krok dalej w tym zakresie. W jaki sposób się rozwinąć, pozbyć jakichś blokad, które Was tam uwierały. Tym bardziej, że 9 września Merkury wejdzie do Panny, do Waszego 8 domu. To jest skuteczna komunikacja, jeśli chodzi o kwestie finansowe. No i też taka analiza działań, przemyślane decyzje dotyczące zasobów wspólnych jak najbardziej. Ten Merkury będzie Was tutaj mocno wspierać. Ale zanim mamy 9 września, to jeszcze 4 września Mars wchodzi do Raka, to jest Wasz 6 dom, więc możecie mieć tutaj więcej pracy, po prostu więcej zobowiązań, więcej zadań w pracy. Na co bym uważała? Przede wszystkim na Wasze zdrowie.
żeby pamiętać o zachowaniu równowagi i balansu, jeśli chodzi o to, jak Wy się czujecie, ile czasu spędzacie w pracy, ile czasu spędzacie siedząc, jeśli macie pracę siedzącą, czy jeśli macie pracę fizyczną lub pracę, gdzie głównie stoicie, to żeby zwrócić na to uwagę, żeby dać sobie odpocząć, ponieważ ten Mars, co prawda Mars to są bardziej takie skaleczenia, urazy gwałtowne, ale warto uważać i się nie nadwyrężać po prostu. I uwaga też na konflikty z kolegami i koleżankami w pracy. Zdecydowanie postawić tutaj raczej na swoje zdrowie i jeśli odczuwalibyście jakiś stres związany z Waszym codziennym życiem, z pracą, z tym, jaki macie harmonogram dnia, to też tutaj warto popracować nad jakimiś metodami, które Wam pomogą ten stres zwalczyć, ponieważ może nastąpić przeciążenie, przegrzanie po prostu organizmu i głowy. Co na Was jeszcze czeka? Mamy 15 września Wenus w wadze tworzącą trygon do Jowisza w Bliźniętach. To jest Wasz dom 5, Jowisz w Bliźniętach, do domu 9. Dobry czas na randki ogólnie, szczególnie jeśli to są randki z osobami z zagranicy. Również na projekty kreatywne, szczególnie jeśli jakiś wpływ na to mają albo inspiracje pochodzące z dalszych krajów, albo związane z duchowością, albo związane z Waszą filozofią życiową. No i też dobry moment na pracę nad relacjami z dziećmi. Bardzo dobry moment, ponieważ to jest bardzo wspierający tranzyt. Też jeśli byście planowali jakąś wycieczkę dalszą z dziećmi, to jest dobry czas na to. Ale uwaga, bo już 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach i u Was to jest 2. dom. To są zmiany w sferze finansowej. Zmiany lub niezmiany. No, warto tutaj przemyśleć wartości materialne, to, co uważacie za wartość, jak podchodzicie do pieniędzy, jak podchodzicie do własności, jak podchodzicie do własnych talentów. W zaćmienia nic nie robimy w związku z tym obszarem. W zaćmienia się przyglądamy i patrzymy, co wychodzi na jaw, czego wcześniej nie widziałem, co było wcześniej ukryte. Podczas zaćmienia obserwujemy, nie działamy. Żadnych pochopnych decyzji finansowych tego 17 września. Nie, to nie jest ten moment na to. No tak 2 dni wcześniej, 2 dni później też powiedziałabym, że nie. Następnie mamy 22 września Słońce przechodzi do Wagi i to jest ten dom, o którym już mówiłam na początku, czyli skupienie na edukacji wyższej, na podróżach, na rozwoju duchowym, może to być też rozpoczęcie nowych studiów, dalsza edukacja. To jest... Ojej, przepraszam. Coś mi spadło, wodniki. Myszka mnie zaatakowała od komputera. Więc tak, co tutaj mamy jeszcze? 26... jeszcze mamy 22 września, mamy przejście Wenus do Skorpiona, to jest Wasz 10. dom, więc może być po prostu intensywnie, jeśli chodzi o Waszą karierę. Może być takie z Waszej strony głębsze zaangażowanie, ale może być też intensyfikacja tych spraw zawodowych, może być po prostu dużo i tak nieprzytłaczająco, bo to nie jest wejście Marsa, to jest wejście Wenus, to jest beneficzna planeta, ale z Waszej strony może wyjść to zaangażowanie. I tutaj uwaga właśnie na to przegrzanie, o którym wcześniej mówiłam, szczególnie jeśli dotyczy to stresu i Waszego umysłu i jest to powiązane z tym, co robicie na co dzień. Ok, oprócz tego, co Was czeka jeszcze, wodniki? Merkury wchodzi do Wagi, to jest 26 września. I 30 września mamy koniunkcję Słońca z Merkurem w Wadze. To jest ten Wasz dom 9 związany z edukacją wyższą, podróżami, pewnego rodzaju klarowność, zrozumienie, jeśli chodzi o Wasze kwestie duchowe. Bardzo fajny czas, jeśli chcielibyście, ten wrzesień ogólnie, jeśli chcielibyście rozpocząć nową edukację, jeśli chcielibyście zacząć podróżować, jeśli chcielibyście poszerzać swoje horyzonty po prostu, nawiązywać kontakty z ludźmi z innych kultur, to jest świetny moment na to. Myślę, że to tyle, wodniki. Powodzenia
fajny miesiąc się dla Was zapowiada, taki mocno edukacyjny i no, skupiony na relacjach, na sferze duchowej. Myślę, że wrzesień będzie Wam sprzyjać. Tylko pamiętajcie, nie podejmować żadnych decyzji finansowych w połowie miesiąca. No to powodzenia!